Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w mojej piwnicy. Dzisiaj będzie szybko i na temat. Budujemy karmnik. A żeby było jeszcze ciekawiej, zbudujemy go na czas i pokażę Wam to w jednym, niemontowanym ujęciu. Chodźcie, zapraszam. No nie, następnym razem, zanim zacznę cokolwiek robić na czas albo na wyścigi, koniecznie muszę ogarnąć obsługę stopera w moim zegarku. No, ale do rzeczy. Budowę karmnika zacząłem od docięcia podłogi i dachu. Deska, z której docinam, ma 20 cm szerokości. Podłoga będzie miała taką samą długość, a daszek będzie o 5 cm dłuższy, dzięki czemu z przodu powstanie nawis. Odmierzam wymiary tuż przed każdym cięciem i tnę piłą ręczną. Jest niewiele wolniej, ale za to cięcie jest czystsze i ładniejsze. Jako linijki w czasie cięcia używam najpierw jakiegoś drewnianego ścinka, a potem dociętej przed chwilą podłogi. Po docięciu podłogi i dachu łapię kantówkę i docinam pierwszy słupek. Żeby nie komplikować, to tutaj też będzie 20 cm. Tym razem jednak tnę w prowadnicy pod kątem 30 stopni. Kolejnego słupka już nie odmierzam. Przykładam ten docięty przed chwilą i używam go jako szablonu. Tak samo docinam jeszcze dwa słupki. Ponieważ daszek będzie pochylony, a słupki mam na razie tej samej długości, to kładę podłogę na boku i przykładam do niej dwa słupki. Na szczycie wyższego układam dach, a na niższym odrysowuję linię cięcia. Mam teraz długość i kąt. Następnie łapię dwa słupki razem i odcinam w prowadnicy. W kolejnym kroku odrysowuję na podłodze obrysy słupków. Pozwoli mi to wywiercić otwory na wkręty mocujące we właściwych miejscach. Następnie wiercę otwory najpierw w podłodze, a po częściowym wkręceniu wkrętów wiercę otwory w słupkach. Gdyby nie te otwory pilotujące, wszystko pewnie by popękało. Teraz pozostaje już przykręcić słupki do podłogi. No, całość powoli zaczyna przypominać karmnik. Po podłodze i słupkach docinam dwie niewielkie boczne ścianki po to, żeby wiatr zbyt łatwo nie wywiewał karmy. Najpierw je przyklejam, a potem jeszcze poprawiam wkrętami. I padła mi wkrętarka. Okazuje się, że oprócz ogarnięcia stopera w zegarku muszę jeszcze pamiętać o regularnym ładowaniu baterii w narzędziach. Do przykręcenia pozostał już tylko dach. Niestety nie mam jak wywiercić otworów pilotujących i całkiem serio obawiam się, że w czasie skręcania popęka mi albo daszek, albo słupki, albo jedno i drugie. No ale nie mam wyboru. Zamykam oczy i wkręcam się. Udało się. W 3/4. W jednym miejscu daszek faktycznie pękł, ale po delikatnym wycofaniu wkręta wszystko na szczęście znika. Wymieniam jeszcze tylko jeden z wkrętów w podłodze na dłuższy i na koniec szlifuję ostre krawędzie. Teraz czas na niespodziankę. Jako że karmnik robię dla mojego przyjaciela, który jest kibicem Legii Warszawa, to postanowiłem na dachu umieścić logo jego ukochanego klubu. Wydruk z drukarki laserowej przenoszę na drewno przy pomocy rozpuszczalnika nitro. No, wszystko byłoby cacy, gdybym pamiętał o wydrukowaniu go w lustrzanym odbiciu. A tak, pozostaje mieć nadzieję, że nikt nie zauważy. No i gotowe. 25 minut i 28 sekund. Karmnik nie jest pierwszej urody. W tym miejscu pękł. Ten wkręt mógłby być głębiej. Ale myślę, że ptaki się z niego najedzą. Pozostało jeszcze go tylko pomalować. I można się cieszyć widokiem ptaków za oknem. Karmnikowi należy się jeszcze małe postscriptum. Otóż jak już skończyłem go skręcać, to potem jeszcze nałożyłem na niego dwie warstwy szarej lakierobejcy. To oczywiście nie trwało 25 minut. A jak już naładowałem wkrętarkę, to w podłodze karmnika przewierciłem otwór, który pozwolił mi na zamontowanie takiego uchwytu okrągłego, dzięki czemu karmnik będzie można przymocować do barierki na balkonie
A przyjaciel, dla którego go robię, będzie mógł wszystkim wszem i wobec obwieścić, że jest kibicem Legii. Jak więc widzicie, budowa karmnika to żadna filozofia. Zachęcam Was do spróbowania. Jeśli podobał Wam się ten karmnik, albo jeśli Wam się nie podobał, to zachęcam do spróbowania zbudowania karmnika dla kota. A jeśli nie macie w domu kota, no to może zbudujecie szufladę pod łóżko. Tak czy siak, spróbujcie. Warto majsterkować. Nie jest to żadna filozofia, żaden rocket science. To chyba tyle. Zapraszam za 2 tygodnie. Cześć.